W 2009 roku zakupiliśmy gospodarstwo w stanie tak naprawdę ruiny, ale teren był uroczy, ponieważ powierzchnia gospodarstwa znajduje się na różnych poziomach. Są zgórki, jest bardzo dużo spadków, rowów i chcieliśmy bardzo mieć agroturystykę. Ale to jest wieś, która jest daleko od morza, od jezior, od gór. Jest jak gdyby mało atrakcyjną miejscowością pod względem turystycznym i zrodził się nam pomysł, żebyśmy nasze pasje, zielarstwo i garcarstwo przekuli w miejsce zrobione w takim klimacie. Budynek, w którym teraz się znajdujemy, to jest chata zielarska. Był to nasz pierwszy projekt, który zrealizowaliśmy z PROW-u. Później powstała wiata garcarska w Starej Stodole. Agroturystyka jest urządzona w klimacie ziół, bo musieliśmy być już adekwatni, czyli mamy pokoje makowy, chabrowy, nagietkowy, lniany. Dzięki temu ziołowy dzbanek jest miejscem warsztatowym, ale również miejscem do wypoczynku. Dodatkowo mamy ogród ziołowy i te ogródki hortiterapeutyczne. Jest zwierzyniec wiejski, są warzywniki uprawiane na zasadach permakultury i to powoduje, że osoby, które nas przyjeżdżają, mogą znaleźć taki mały raj dla siebie, żeby się odciąć od świata, bo nie mamy w pokojach telewizji, radia, nie mamy zasięgu, co powoduje, że człowiek może na chwilę zwolnić w swoim życiu. Dzisiaj mieliśmy Polskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy, oddział Elbląg, którzy przyjechali do naszej zagrody na warsztaty takie etnograficzne z lalek motanek. Te lalki motanki były dawniej motane w dawnych słowiańskich domach, tych rubieżach polskich i je przyniosłam na nasz grunt. Dzisiaj robiliśmy lalkę ziarnuszkę, która ma przynieść bogactwo. Trzeba było dać jej intencji na początku motania. W czasie warsztatów bardzo dużo pozytywnej emocji jest, dużo radości i poznania dawnych słowiańskich tradycji. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ostatnio umożliwił nam zrealizowanie projektu założenie ziołowych ogrodów zdrowia. Jest to hortiterapia bierna i czynna, która umożliwia uczestnikom przebywanie w naturze, ale również stymulację różnych zmysłów, które w obecnych czasach są dosyć zaburzone przez silnie rozwijającą się cywilizację, a powrót do takiej natury, do przebywania wśród roślin, które stymulują nas i zapachowo, wzrokowo jest bardzo ważnym elementem dla naszego organizmu, zwłaszcza dla psychiki, żeby ją wyciszyć. Na naszej drodze bardzo często stają wspaniali ludzie, którzy kibicują nam i twierdzą, że robimy bardzo fajną pracę tutaj na obszarach wiejskich. I poznałam panią profesor z Warszawy, która akurat miała dziewczynę piszącą pracę inżynierską z zakresu hortiterapii. Współpraca z panią Basią umożliwiła nam stworzenie ogrodów, które w swojej strukturze mają rośliny typowe dla hortiterapii. To nie są nasadzenia przypadkowych roślin, bo nam się na przykład podobała dana roślina, tylko one mają wpływ ewidentnie na poszczególne zmysły, czy wzroku, dotyku, zapachu i to było bardzo ważne. Przy każdej roślinie jest opis, zarówno i hortiterapeutyczny przygotowany przez panią Basię i mój zielarski. Jak się zmieniła nasza wieś przez naszą działalność? Zmieniła się chyba w taki pozytywny sposób, ponieważ ludzie przychodzą do nas. Zawsze nasi sąsiedzi mogą skorzystać z tego obiektu i jest to miejsce takie otwarte. Bardzo dużo warsztatów dla okolicznej młodzieży i dzieci organizowaliśmy. Miejsce chyba przez to, że pięknieje z każdym rokiem, powoduje, że nasza wioska też jest coraz piękniejsza. Środki z PROW bardzo odmieniły nasze życie, ponieważ mamy bardzo dużo gości odwiedzających nas, mamy bardzo dużo grup, mamy bardzo dużo warsztatów, jesteśmy zapraszani do Polski, jesteśmy proszeni o to, żeby prowadzić prelekcje z tego, jak się prowadzi zagrodę edukacyjną, jak się tworzy takie miejsce z klimatem w miejscowościach, które nie mają potencjału. Planujemy rozwój. W zasadzie ten rozwój jest w trakcie, ponieważ napisaliśmy kolejny projekt na rozwój zagrody edukacyjnej. Chcemy zrealizować projekt, który będzie się nazywał Wieś w obejściu i w tradycji i będziemy chcieli w nim realizować takie warsztaty etnograficzne i ekologiczne.
Gdy po raz pierwszy sięgaliśmy po środki z PROW, byliśmy pełni obaw, czy nam się uda, czy jesteśmy na tyle zdolni, czy możemy osiągnąć sukces. Uważam, że jeżeli ktoś ma pasję i nie ma środków, to warto sięgnąć po pieniądze, bo pozwolą na osiągnięcie wspaniałych rzeczy w swoim życiu, czyli realizację marzeń, zmianę miejsca, otoczenia swojego, stworzenie czegoś niepowtarzalnego.